Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, trochę miejsca się zrobiło, bo trochę tutaj ogarnąłem. Nagle się okazało, że jest bardzo dużo wolnego miejsca. Już planowałem, żeby coś tutaj pozmieniać, coś dorobić. Lecimy z tematem. Dzisiaj kolejny raz temat odmy. 2 odcinki u mnie na kanale chyba na temat odmy są. Do tego pokazywałem, jak zmieniałem filterek w BMW z plastikowego na filcowy. Ze względu na to, że na wielu forach polecają właśnie wkład plastikowy, gdzie okazało się w moim przypadku, że jednak lepiej spisuje się wkład filcowy. Praktycznie w moim dolocie nie ma oleju. Wiadomo, rura delikatnie jest zaolejona, ale nie ma tego oleju na tyle, gdzie miało to miejsce wcześniej, gdy miałem właśnie ten wkład plastikowy. Mamy zimę. Temperatury są coraz niższe, zaczynają się mrozy, więc warto by było powiedzieć, dlaczego warto o swoją odmę w tym okresie właśnie zadbać. Dodatkowo jeszcze potem wymienimy sobie profilaktycznie w mojej BMC odmę, ze względu na to, że ja uznaję, że jeżeli mamy odmę z filterkiem, warto by było co rok lub co 2 lata właśnie ten filterek wymienić. Niewiele to kosztuje, polecimy sobie. Ja ostatni raz ten filterek wymieniałem, w sumie pierwszy raz montowałem go rok temu, więc myślę, że najwyższy czas na niego. Zobaczymy w ogóle, jak on po tym roku wygląda. Ale jak pewnie bardzo dobrze wiecie, od jakiegoś czasu u mnie na kanale pojawiają się live'y, na które serdecznie zapraszam. Dodatkowo YouTube lubi przycinać zasięgi, więc jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i łapkę w górę. Lecimy dalej. Dobra moi drodzy, ale dlaczego powiedziałem, że zima oraz pierwsze mrozy są bardzo dobrym okresem, aby zainteresować się własną odmą w aucie? Moi drodzy, były u mnie 2 odcinki, gdzie rozbijałem to wszystko na czynniki pierwsze, jednak cały czas pojawiają się jeszcze pytania, więc pewnie jeszcze coś jest w tym temacie do powiedzenia. Dziś zajmiemy się odmą, która jest niedrożna. Niedrożna odma bardzo często powstaje właśnie w okresie zimowym, kiedy pojawią się mrozy. Ze względu na przykład na niedogrzany silnik. Tak, niedogrzany silnik może być ze względu na krótkie trasy, które pokonujemy, bo na przykład podjedziemy do sklepu, mamy blisko, silnik nie zdąży nam osiągnąć temperatury pracy. Ale bardziej istotne w tym wszystkim jest to, że olej, który mamy w tym silniku, nawet jeżeli płyn chłodniczy, bo stąd głównie jest brana temperatura silnika, płyn może być sam w sobie rozgrzany. Olej ma dużo niższą temperaturę. Jeżeli pokonujemy krótkie odcinki, w tym oleju, jaki ten olej by nie był dobry, jaki by nie był firmy Pro, zawsze będzie zbierała się wilgoć. Dlatego bardzo często, kiedy w zimę odkręcicie korek oleju, tam macie szlam po prostu. Jest to nic innego jak właśnie jazda na niedogrzanym silniku i wilgoć, która jest w oleju. Ona nie ma kiedy uciec z tego oleju silnikowego. Druga sprawa, dlaczego silnik może być niedogrzany. Niekoniecznie muszą być to krótkie trasy. Bardzo często w czasie zimy właśnie jest wysyp, bo okazuje się, że komuś się silnik nie dogrzewa, a latem się dogrzewał. Latem były dużo wyższe temperatury. W czasie zimy te temperatury są dużo niższe i silnik ma ciężej się rozgrzać. Bardzo często okazuje się też właśnie w tym okresie, że siadają termostaty. To znaczy termostat na pewno był uszkodzony dużo wcześniej, jednak właśnie podczas tego okresu, gdzie temperatury mamy dużo niższe, okazuje się właśnie, że nasz termostat jest uszkodzony, bo silnik po prostu ma bardzo ciężko, aby się rozgrzać. I właśnie wilgoć nie tylko osadza nam się na tym korku oleju, gdzie mówiłem, że jest ten szlam, ale przecież też osadza się w naszej odmie. Jeżeli do tego już odma nie jest taka do końca drożna, nie jest po prostu czysta lub membranka jest sztywna, bo jest stara, tak jak w przypadku BMW, ja Wam pokażę, żeby przypomnieć. Mam tutaj nową, całkowicie nową odmę razem z obudową firmy SKV.
Jak możecie zauważyć, jest tutaj w środku, tutaj jest membranka, tutaj jeszcze dodatkowo jest taki filcowy filterek. Tak on mniej więcej wygląda. I do tego, jeżeli jeszcze na tym nam osiądzie wilgoć, na tym właśnie filterku, może się okazać, że to nam podczas nocy, mrozu zamarznie. Skutek tego może być właśnie taki, że po prostu nasza odma będzie niedrożna. Ale co za tym idzie? Bo przecież możemy się przejechać, to puści, wszystko będzie ok. Moi drodzy, bardzo często w takich przypadkach wysadza nam uszczelnienia silnika. Oczywiście, że ciśnienie w skrzyni korbowej rośnie, będzie chciało znaleźć ujście, no i gdzieś może nam po prostu silnik zacząć się pocić, bo on w tym miejscu straci swoją szczelność. Bardzo często też zdarza się tak, że gdzieś tam Wam silnik się poci, jedziecie do mechanika, mechanik usuwa przyczynę, za jakiś czas wracacie do niego, bo znowu się poci. Gdzie mówicie, że mechanik odwalił fuszerę. Mechanik nie odwalił fuszerę. On to, co miał zrobić, zrobił. Jedyne, czego nie zrobił i za to możemy go obwiniać, to nie sprawdził, dlaczego to uszczelnienie się wysypało. Bardzo często właśnie jest to skutek niedrożnej odmy, więc moim zdaniem warto by było właśnie odmą w naszym aucie się zainteresować. Nie mówię, żeby taki jak ja mam filterek wymieniać co roku, ale fajnie by było chociaż odkręcić tą odmę, wymyć ten filterek, przedmuchać go sprężonym powietrzem, zostawić na chwilę, aby ten filterek wysechł, zamontować wszystko. Na pewno będzie to lepiej działało niż zostawiona odma sama w sobie, a raczej jej separator, bo odma to takie bardzo ogólne pojęcie. Można by powiedzieć, że jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej, ale my cały czas właśnie mówimy o tym separatorze, który ma ciśnienie ze skrzyni korbowej odprowadzić do dolotu, a odseparować nam z tych oparów olej, który ma wrócić do silnika. Więc co? Wjeżdżam autem, bierzemy się za wymianę. Dobra, moi drodzy, no to co, nie ma co dużo marudzić, bierzemy się za wymianę. Zdemontować będziemy musieli elementy podszybia, osłonę filtra powietrza, raczej obudowę filtra powietrza. No i co? Lecimy z tematem. Aha, jeszcze poluzować wiązkę elektryczną, która tutaj idzie do wtryskiwaczy. I jeżeli macie, tak jak w moim przypadku, u mnie odma ma tutaj uszczelki gumowe. Jeżeli macie zimno w garażu, no ja jak przychodzę, to odpalam sobie farelki, aby sobie tutaj nagrzać. Połóżcie gdzieś te uszczelki w miarę ciepłym miejscu, ze względu na to, że jeżeli one będą ciepłe, dużo lepiej się dopasują na swoje miejsce. Ta guma zazwyczaj jak jest zimna, ona jest taka twarda, więc ona dużo lepiej się spasuje, jeżeli będzie ciepła. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast.
Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Jak możecie zobaczyć, po roku stary filterek wygląda właśnie tak. Także dlatego mówię, że fajnie by było właśnie zdemontować, wyczyścić lub wymienić na nowy. Sam filterek też jest dostępny. Oczywiście link do całej odmy oraz link do samego filterka, który możecie zastosować bez zmieniania obudowy, jeżeli macie w aucie odmę z plastikowym wkładem. To jest taki zestaw do przełożenia. Wtedy nie musicie wymieniać tej całej obudowy. Będziecie mieli u mnie w opisie. Teraz tutaj jeszcze musimy pamiętać, aby wyjąć starą uszczelkę, bo będziemy montować nowe. Dlatego, żeby nam się to fajnie spasowało, mówiłem, że warto, aby te uszczelki były przez chwilę, można powiedzieć, podgrzane. Jedna na swoim miejscu. Teraz montujemy drugą. Dobra, wszędzie ładnie siadło. Tutaj ten środek tej całej odmy też fajnie by było sobie wyczyścić. No i co? Montujemy nową odmę. Jeszcze tutaj tak Wam dla porównania pokażę. Stary filterek, nowy filterek. No myślę, że tutaj nie ma dwóch zdań i nikt nie powie, że niepotrzebnie było to wymieniane, bo jak możecie zauważyć, no jednak filterek w moim przypadku działa dużo lepiej niż wkład plastikowy. Jednak no trzeba pamiętać, że to jest filterek i tak jak inne filtry w aucie, tak i ten należy wymieniać. Dobra, teraz żeby nam to fajnie wszystko siadło,
musimy złapać sobie śruby. Ja zawsze łapię do lekkiego oporu. Potem dokręcam sobie każdą po kolei, po trochu, tak żeby fajnie złapało mi to. I nigdy tam nie spotkałem się, żeby spod odmy coś mi ciekło. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. No i co, nowa odma jest zamontowana. Ja was nie będę zanudzał tym, jak to teraz składam wszystko do kupy. Widzimy się w podsumowaniu. Dobra, moi drodzy, jak widzieliście, 15 minut, pół godzinki, rozłożenie wszystkiego, poskładanie. Tak naprawdę, jeżeli w BMC umiecie wymienić filtr powietrza, śmiało poradzicie sobie również z odmą. W innych autach wiadomo, że może to wyglądać różnie. Na przykład grupa Waga odmę bardzo często ma wkomponowaną w pokrywę zaworów. Wtedy najlepiej byłoby to przynajmniej wyczyścić, bo wiadomo, że tu już koszt tej odmy jest dużo wyższy. No cóż, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczek też zostawcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!